Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek z wężownicami, czyli sansewieriami. To będzie taki filmik po ostatnim filmiku, który był rok temu. Pokażę Wam, jak te sansewierie wyglądają. Może będę mówić skrótem sanse albo wężownice. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego, co policzyłem, to mam 10 różnych odmian czy gatunków. No i zobaczymy, jak one wyglądają po roku czasu, czyli od ostatniego filmiku, który był o sansach rok temu. Także zapraszam. Postaram się powklejać też jakieś zdjęcia, zrobię skany, żeby to było w miarę ciekawe. Zanim zacznę opowiadać o wężownicach, to tylko powiem tak w skrócie, taki skrótowiec, że te rośliny są polecane przez NASA jako najlepiej oczyszczające powietrze, wytwarzają tlen, są odporne na niedobór światła, szkodniki i suszę. Także naprawdę są wspaniałe, mają bardzo dużo zalet. No i pierwsza to jest Laurenti. No i tu jest takie połączenie. Ta z tyłu to jest ta Laurenti, którą ja sam kupiłem. Te dwie są znalezione chyba już rok temu na śmietniku. One już się rozrosły. Ja je postanowiłem razem tutaj dać wszystkie, bo to nawet fajnie wygląda. Tym bardziej, że ta moja stara Laurenti nie wytwarza żadnych dzieci, tylko liście. One mają takie same te liście. Myślę, że to jest ta sama odmiana, ale fajnie się komponują, ładnie wygląda. Jest dosyć duża ona. Także to jest taka podstawowa, najbardziej popularna, wydaje mi się, sansa. Dodam jeszcze, że ja obejrzałem poprzedni filmik, który był nagrywany o tych sansach rok temu i zrobię taką samą kolejność według tego nagrania, plus dwie nowe odmiany, to pokażę na końcu. Także dodam gdzieś tutaj ten link do tego filmiku, więc będzie można sobie zobaczyć tak bardziej dokładnie, jak one wyglądały. Chociaż tam dosyć ciemno jest, bo to było chyba no jakoś zimą nagrywane i chyba przy sztucznym świetle, tak pamiętam. No i ta druga to jest Sansa Hani. Ona ten swój urok to ma od góry najbardziej widoczny. Specjalnie się nie rozrosła. Te liście stare ma bardziej jaśniejsze. Te, które ma z góry, które miały więcej światła, to są ciemniejsze i bardziej takie wzory mają. Mam do niej jeszcze jedno dziecko, które już jest oddzielone. Muszę je przynieść i Wam pokazać. I oto to dziecko właśnie. Nie rośnie zbyt szybko, więc to jest bardzo powolny wzrost, przynajmniej u mnie. Może dlatego, że też stoi w ciemnym miejscu. No ale jak wszystkie pokazuje sanse czy wężownice, no to musiałem też przynieść tego malucha. Kolejna wężownica to jest Honey Bunny. To jest taka mała, kompaktowa wężownica z żółtą obwódką. Dosyć szybko rośnie, zagęszcza się, natomiast nie wypuszcza u mnie żadnych nowych dzieci. Ona stoi teraz na parapecie, więc ma dosyć dużo światła. No jak to zimą jest światło, to tak można powiedzieć w cudzysłowie dużo światła. No rośnie sobie, mam już ją chyba 3 lata, więc całkiem przyjemna ta roślinka. Nie sprawia żadnych trudności. Teraz sansa śmietnikowa, tak zwana. Ja ją pociąłem na takie mniejsze kawałki, dlatego że te liście, no nie dało się ich uratować i zrobiłem taki wachlarz. I one już jakiś czas siedzą, kilka miesięcy w ziemi.
i żyją. Nic się z nimi nie dzieje. Myślę, że one za jakiś czas dopiero może coś wypuszczą, ale to będzie trwało i trwało. Także na razie ten wachlarz mi odpowiada. I tak sobie stoi tam gdzieś w tej grupie tych wszystkich moich roślin. Kolejne tutaj w kolejności są paluchy, czyli te cylindryczne. Bardzo ładnie się zagęszczają. Podoba mi się bardzo ta roślina. Ja mówiłem, że ją lubię najmniej z tych wszystkich sans, ale już chyba to się trochę zmieniło. No, fajnie się zagęszcza, nie jest już taka, że te paluchy mi tak latają, także już jakoś tam się ukorzeniła dosyć mocno. Zmniejszyłem jej doniczkę. Teraz akurat się zrobiło ciemno i tak trochę nie widać ich. No niestety mamy jeszcze zimę. Trochę urosły, wydaje się, i tutaj to jest ten nowy z tamtego roku. Także one fajnie wyglądają. Podoba mi się ta cylindryka. No i będę na pewno dawać je na wiosnę na parapet, żeby też trochę więcej słońca miały, dlatego że one wtedy ładniej wyglądają. Teraz mój ananas, czyli ta Touch Lady. Wygląda tak. Jakiś tutaj listek wychodzi, nowy. No stoi dosyć tutaj ciemnym miejscu. No trochę tutaj jakieś tam odbłyski światła ma, ale ona całą zimę tutaj stoi. Później będzie miała inne miejsce, bo po prostu rotację zrobimy. Na razie nic nie wychodzi, żadnych nowych dzidziusiów. Mam jeszcze jednego dzidziusia od niej, za moment pokażę. Reszta wszystkie już pozostałe się rozeszły w świat, no ale ten dzidziuś, który mam też od niej, to też pójdzie w świat. Pokażę go za chwilkę. No i tak wygląda ten mały dzidziuś, a to jest jego wersja dorosła. Rośnie bardzo powoli. No, one mają taką tendencję, że dosyć powoli rosną, także na to trzeba tutaj się też przygotować. No, musicie się przyzwyczaić do tego, że raz tutaj u nas jest słońce, raz chmury, raz deszcz, za chwilę znowu słońce wychodzi i taka dzisiaj pogoda jest w kratkę, trochę angielska w Poznaniu. Moonshine. Ta roślinka wypuściła mi taką tutaj takie dziecko jasne. No piękne ma te barwy to dziecko. Właśnie tą nazwę, tę nazwę ma właśnie od tych kolorów. Ona jest dosyć dużą rośliną u mnie. A może tak tu jeszcze z dołu pokażę. O. No zmieniła się, dlatego że tutaj ma ten nowy przyrost, więc ona na pewno się tutaj zmieniła i też bardzo mi tutaj tą doniczkę, zobaczcie jak to jest ta doniczka, może tak tu tego nie widać, ale ona jest taka jajowata się zrobiła, bo bardzo się rozpycha ta nowa sadzonka. Także trzeba będzie niedługo pomyśleć też o zmianie tej doniczki, bo albo doniczkę rozsadzi, tą osłonkę, co bym nie chciał, bo są bardzo fajne te osłonki, podobają mi się, albo nie będzie można jej wyjąć, co będzie później problemem. Obok stoi jej sąsiadka, tutaj tej Moonshine, to jest Silver Nymph. Ja je wszystkie połączyłem razem, tutaj są 4. Tak, 4 i tutaj wypuszcza nowego 5. Wygląda super, to jest taki jeż. Te niektóre, te liście ma takie długie, a te pozostałe dosyć krótkie. Te długie wypuściła jak była w bardziej ciemniejszym miejscu, a te krótkie wypuszcza jak jest w jaśniejszym. No fajnie też wygląda. Podoba mi się jak jest tak wszystkie razem, nie mam tylu tych doniczek, doniczusiek. I to też łatwiej gdzieś ułożyć wtedy, żeby to jakoś się prezentowało. I dwie ostatnie to będzie, pierwsza to będzie Black Coral, czyli taka trochę ciemna.
Black to na pewno nie jest. Ja ją dostałem, kupiłem ją jako taką roślinę drugiej kategorii. To była ta matka właśnie, co tutaj jest, to teraz pokazuję. Ta pierwsza. I wypuściło mi tutaj tego dzidziusia, który już jest w sumie taki duży jak ta matka. Ten oto dzidziuś. Fajnie wygląda. Może jeszcze coś wypuści, to fajnie się tak to wszystko zagęści. No standardowo zajmuję się nią jak wszystkimi sansami. Teraz podlewam je raz na 3 tygodnie. Niektóre co 2, zależy którą. Także przyjemna roślinka i też ładny kolor. Trochę z takim białym paskiem na obrzeżach, ale takim subtelnym. No i ostatnie języki teściowej to jest Sansa Future. Jakoś tak. Napiszę jeszcze tutaj nazwę, bo nie chcę się tutaj przejęzyczyć. Ona wypuściła mi już kilka nowych liści. Ten między innymi jeden duży, to jest z tamtego roku. Tutaj kilka jeszcze innych, już teraz nie wiem nawet które, bo one już się też zmieszały. To jest taka odmiana wielkości średniej, ani mała, ani duża. W dosyć takim małym tutaj mamy jej osłonce. Lubię te osłonki, takie są poręczne. I ona taki ma wygląd strzelisty. Dosyć ciemna jest. Rośnie dosyć szybko. Dużo w ogóle ma przyrostów. W ciągu jednego roku naprawdę bardzo dużo. Na pewno jej zmienię miejsce na jakiś czas, żeby miała trochę światła więcej, więc myślę, że ona jeszcze bardziej się zagęści. No i co? No i to jest ostatnia moja wężownica. Nie mam już więcej. Mam w planie jeszcze kupić sobie jakieś inne. No, wstrzymuję się szalenie od tych zakupów, bo nie wiem, gdzie to wszystko ustawię. No ale chyba kupię, bo lubię bardzo Sansę. Tym bardziej, że NASA poleca, no to już w ogóle. Nie no, żartuję. Także cóż, no będziemy kończyć, no bo już nie mam nic więcej do pokazania z języków teściowej, więc pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, do następnego razu.